Jak nastrój? Obawiam się trochę, że mogę przyjść. Kalendarze powyciągałam, ale w sumie nie wiem, bo ktoś kupi. Może kupi. Inaczej zamkniemy drzwi, nie wypuszczamy bez kalendarza. Wyjściówką, nie wejściówką, tylko wyjściówką jest kalendarz. O, tak też. Ale link do zakupu też jest w opisie, nie? Tak, zaglądajcie, bo w opisie jest link. Cały czas możecie kupować kalendarze. Wysyłam na cały świat, więc dzisiaj jestem tu, ale wy też możecie mieć. Boli. Beneficjenci. O, i to jest teraz przejrzyste dla nas, wiesz? Tam to posuwaj. To wszystko posuwaj, tylko zostaw tak. Tomek też nie zna Artura Muleka, więc tego też trzeba dać. Wspierający. Taki pan już. Cześć. Jak tam droga? Nie przytyłeś, ja mam puder, nie chcę ci pobrać koszuli. Cześć. No fajnie, że ty dałeś. No, droga wiesz, jak to droga do Rzeszowa, nie? Ale to jest spoko droga, nie? Tylko, że może mała wyjeżdżono, tak w sumie to może śliska jeszcze. Nie, jest okej. Jutro będzie, ale się pasy mi się odbiły. Widziałeś co jak? Widziałeś kalendarz? Chodź, zobaczysz. Widziałem. To pastelowo wyszedł, nie? Co? Pastelowo wyszedł. No. Mamy podobne nazwiska, ty masz Gulak, tak? A ja mam Mulak. I tutaj ja właśnie mi dali ciebie tutaj, więc łatwiej mi będzie zapamiętać. To jest dobra gra skojarzeń. Chodźcie tam na chwilę. Chodźcie. Później patrzę znowu są. O co w ogóle w tym chodzi? Cześć. Cześć. Adrian na żywo. Patrzcie, Już jak nagrywasz, tak? Tak, już. Przywitam się. Adrian, cześć. Cześć Artur. Adrian, Już. cześć. Cześć Tomek. Adrian. Super, Adrian, że No, dojechałem. Powiem Ci, że jak miałem 17:30 dojechał Peter, no nie? 17:30 będę i tak się udało. Ale wiesz co zrobiłem? Pojechałem sobie dłuższą drogą, cały czas autostradą. Gdybym pojechał tymi bokami, to raczej bym się spóźnił. No, słuchajcie, zróbmy sobie taką próbę, żebyśmy więcej wiedzieli i tyle. Jasne, i tak uważam, że będzie duża spontaniczność. Tam. Aha, czy nie chcecie? Nie, możemy. No to mówcie. Najlepiej to właśnie tak na luzie, no nie? Sobie wskoczyć, No to z kiedy spontanicznie kto wchodzi? porozmawiać. Dobrze, no wchodzimy razem z Tomkiem, mówimy dobry wieczór Państwu. Ja teraz kompletnie nie wiem. No i super, to ja zacznę. Jeszcze mam czas. Może? Agnieszka, pić się chce. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, witamy Was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że dotarliście na nasze spotkanie. Dzisiejsze wydarzenie będzie naprawdę bardzo duże, ale nie tylko ograniczało się do tego, co jest tu i teraz, tylko będzie na znacznie większą skalę. Iwona, powiedz coś więcej o dzisiejszym wydarzeniu również. Po raz pierwszy mamy okazję celebrować start, premierę kalendarza charytatywnego Super Tracker 2024. Jest to już trzecia edycja, no ale w tym roku dopiero po raz pierwszy dzięki miastu Rzeszów mamy możliwość celebrowania premiery z Państwem. Bardzo jest mi miło, dziękuję Państwu za to, że przybyli. Tutaj Państwo. Jakoś przed kamerą się łatwiej rozmawia, tego się nie da edytować i tu jest cały problem. Tomek, pomóż mi. Ale pamiętasz, że Ci wtedy po zakończonym wywiadzie, myśmy się wtedy kompletnie nie znali, ale jakoś tak w trakcie tej godzinnej rozmowy nabrałam zaufania i wtedy Ci zdradziłam zaufanie, że właśnie zamówiłam Volviego.
Dokładnie tak było. Powiedziała, że na razie cicho, ale jest duży plan. Plan na Imagination, plan na samochody, plan na pierwsze zamówienie, które było. Widziałem Iwony emocje, widziałem jej zaangażowanie, widziałem też trochę stresu, bo to był olbrzymi krok w życiu. Dlatego nawet mówiliśmy o drugim wywiadzie, bo przez te 3 lata mnóstwo się zmieniło. To prawda. Czyli wtedy, gdy rozmawialiśmy, jeszcze w planach nawet realnych, nie było edycji pierwszej kalendarza charytatywnego. Natomiast zawsze chciałam robić kalendarz charytatywny, zawsze chciałam przekładać jakąś tą swoją rozpoznawalność na to, żeby robić coś dobrego dla kierowców zawodowych. Natomiast nie jest to takie proste, bo gdy bierzemy kalendarz do ręki, widzimy kilka zdjęć. I co to jest zrobić kilka zdjęć, ale to tak naprawdę oznacza, że skąd trzeba wziąć ciężarówkę, gdy jest się kierowcą zatrudnionym, to znaczy, że trzeba iść do pracodawcy i poprosić o tą ciężarówkę. Pracodawca zazwyczaj się nie zgadza, bo wiadomo, że to są już spore koszty wysyłania ciężarówki w trasę, to także oznacza czas pracy kierowcy zabrany z karty na tachografię, jeżeli się to robi w weekend, a też kierowca musi mieć wszystko dobrze w tachografii, kierowca nie może jeździć w trakcie weekendu, więc generalnie rzeczywiście przez te wszystkie lata to nie było możliwe, głównie ze względów organizacyjnych. Obecnie setki kierowców zawodowych w Polsce i około 4 miliony w Europie wyrusza w trasę, by przewozić towary, które ostatecznie trafią w ręce każdego z nas. Niestety nie wszyscy mają szczęście wrócić cali i zdrowi do domu. Wszystkim nie jesteśmy w stanie pomóc, ale staramy się odmienić życie przynajmniej kilku z nich. Wszystko zaczęło się w 2021 roku, gdy odebrałam swoją pierwszą ciężarówkę i założyłam firmę transportową Imagination. Zawsze chciałam robić kalendarz charytatywny, ale dopiero posiadanie własnej ciężarówki dało mi taką możliwość. Do projektu zaprosiłam Artura Mulaka jako fotografa, który od razu bez wahania zgodził się jechać ze mną w trasę, żeby zrobić zdjęcia do kalendarza. Alex Duda z Piomaru załatwił nam ładunek. Załadowaliśmy całą ciężarówkę kładów i pojechaliśmy do Chorwacji. Było bardzo wietrznie, ale słońce i nastroje nam sprzyjały i wróciliśmy ze świetnymi zdjęciami. Moja siostra Agnieszka zajęła się poszukiwaniem sponsorów oraz organizacją i wydaniem kalendarza. Beneficjentami pierwszej edycji kalendarza był Janusz oraz Kasia. Hej, tu Kaśka Trakerka. Jeśli chodzi o moją rehabilitację, to postępuje ona do przodu i to bardzo. Zaczęłam jeździć sama samochodem osobowym i daję radę. Tirem też już próbowałam i jest ok. Więc pojadę jeszcze na jeden turnus rehabilitacyjny, żeby się bardziej usprawniać. No i mam nadzieję, że uda mi się wrócić na szlak. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Buziaczki, pa! Drodzy Państwo, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Janusz Tymczak. Brałem udział w pierwszej edycji kalendarza charytatywnego, którego inicjatorką była Iwona Blecharczyk. Dzięki niej i sponsorom mam możliwość skutecznej walki z nowotworem, co ułatwia mi życie codzienne. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować każdej osobie, która się do tego przyczyniła. Dlatego szczególnie zachęcam do udziału w drugiej edycji kalendarza charytatywnego na 2023 rok, którego dochód może wspomóc innego chorego człowieka. Dziękuję. Na zdjęcia do drugiej edycji kalendarza 2022 wybraliśmy się z Arturem do Szwecji. Znowu załadowaliśmy ciężarówkę kładów i motocykli i znowu to Alex załatwił nam to zlecenie. Szwecja jednak okazała się być mało łaskawa pogodowo. Ciągły deszcz i mocny wiatr nie dawały nam zbyt wielu okazji do zdjęć. Walczyliśmy o każde zdjęcie i ostatecznie się udało. Wróciliśmy z dużą ilością materiału, a Agnieszka znowu zajęła się pozyskaniem sponsorów i wydała kalendarz. Beneficjentką kalendarza była Renata. Kochani, kto zna moją historię, ten wie, że los mnie nie oszczędzał. Mimo to nie poddałam się. Moje życie nie jest łatwe, ale są na tym świecie ludzie, dzięki którym moja niepełnosprawność, moje życie w niepełnosprawności może się polepszyć. Z całego serca pragnę podziękować Iwonie i Agnieszce Blecharczyk oraz wszystkim sponsorom za utworzenie pięknego kalendarza na mój cel charytatywny. Celem jest operacja, żebym wróciła do pracy, do Was. Dziękuję również Wam, tym, którzy już go zakupili i tym, którzy go zakupią. Pozdrawiam serdecznie, Renia Sabal.
Te 2 edycje to kilka tysięcy sprzedanych kalendarzy wysłanych na cały świat i około 200 000 złotych przelanych na zbiórki beneficjentów. Tegoroczna edycja kalendarza jest dla mnie szczególna. Po 13 latach jazdy po świecie i mieszkania w ciężarówce, gdzieś na drodze, niczym marnotrawna córka, wróciłam na swoje rodzinne Podkarpacie. Nie tylko ja osiedliłam się w Rzeszowie, ale także moja firma Imagination założyła tutaj swoją siedzibę i bazę. Nasz zespół rozrósł się i dołączyła do nas Edyta, Patryk, z doskoku Anita i od teraz właśnie w Rzeszowie będziemy pracować nad naszymi trekkingowymi projektami. Imagination to nie tylko transport, ale także marketing i działalność społeczna i charytatywna na rzecz społeczności kierowców zawodowych. Ten symboliczny moment uczciliśmy sesją zdjęciową dla kalendarza na Podkarpaciu i już za chwilę zobaczą Państwo jej efekty. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że tegoroczną edycję patronatem honorowym objęło miasto Rzeszów. To właśnie dzięki temu, dziś po raz pierwszy, mogliśmy zorganizować premierę kalendarza na żywo. Jesteśmy z powrotem, nie za dużo oglądania. To też niesamowite, że podróżując po całym świecie, mając możliwości pokazania się również w różnych miejscach, jednak wróciła Iwona i cała inicjatywa do miejsca, z którego pochodzisz, bo może nie bezpośrednio Rzeszowa, ale samych okolic. To wszystko można powiedzieć, że w myśl zasady działaj lokalnie, myśl globalnie. Tam jak powiedziałeś, myśl lokalnie, działaj globalnie i to jest dokładnie przypadek naszego kalendarza. Nasz kalendarz jest sprzedawany, rozsyłany na cały świat. Powiedziałabym, że 50% naszych kalendarzy trafia do Polski, reszta dosłownie wszędzie. Mamy nawet zamówienia z Japonii, jeżeli chodzi o jakieś takie bardzo ciekawe kierunki. I generalnie to zajmuje dosyć dużo czasu, dużo energii, dużo serca wielu różnych osób, żeby taką inicjatywę doprowadzić do końca. Ale wracając do miejsca, z którego pochodzimy i w którym w zasadzie dzisiaj jesteśmy, chcielibyśmy na scenę zaprosić reprezentanta miasta, w zasadzie reprezentantkę, panią Katarzynę Dybaś-Galicką, kierownika referatu marki miasta, współpracy gospodarczej, turystyki. I przywitajcie ją brawami, zapraszamy pani Katarzyną o kilka słów. Prosimy o to. Dzień dobry, witam Państwa w Rzeszowie w imieniu Pana Prezydenta Konrada Fiołka. Bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj spotkać, a jeszcze bardziej się cieszę, że jedna ze stron to jest właśnie strona w kalendarzu sponsorowana przez miasto Rzeszów. Zdradzę w tajemnicy, że nasz ulubiony miesiąc to maj. Gratuluję wszystkim innym, którzy włączyli się w tę inicjatywę. No i Pani Iwonie nie tylko operowania kierownicą, ale również jako modelka, top model, zwycięstwo gwarantowane. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Katarzyno. Dziękujemy. Ja jestem ogromnie wdzięczna za to, że już przy 3. edycji już się udało zrobić premierę na żywo. Ja myślałam, że to będzie gdzieś dopiero przy 5., 6. edycji, na tyle uda się rozhulać ten cały projekt charytatywny, żeby można było rzeczywiście gdzieś w końcu znaleźć jakieś miejsce i żeby przyszli jacyś ludzie w ogóle na to wydarzenie. A tu się już tak okazało, że no właśnie, to jest to nasze Podkarpacie, tak jest nasze Podkarpacie. Jak przyjdziesz do człowieka i masz jakiś pomysł i prosisz o pomoc, to tą pomoc ja do tej pory zawsze dostawałam. I jeszcze raz ogromne podziękowania do miasta Rzeszów za to, że dzisiaj możemy tutaj razem być. To jest pierwsza premiera, ja myślę, że nie ostatnia. A zanim przejdziemy do drugiego wideo, bo mamy dla Was krótkie 3 materiały, ja chciałbym, żeby Iwona powiedziała nieco więcej o samej misji charytatywnej. Skąd to się wzięło i na jakiej zasadzie wybiera kierowców, bo tak jak wspominaliśmy, te środki są przeznaczane właśnie na kierowców. To jest bardzo ważne pytanie. Dzięki Tomek. W pierwszej części pokazywaliśmy, jaka jest historia, ale tak naprawdę najważniejsi w kalendarzu są nasi beneficjenci. Ja sama już 13 lat pracuję jako kierowca zawodowy. Mam do czynienia z wieloma kierowcami, wiem, jak ta praca jest trudna i tak samo wiem, że nie każdy kierowca szczęśliwie wraca do domu.
Jest tak, że nas kierowców jest kilka milionów w Europie, na całym świecie jest to na pewno ponad 10 milionów, ale z jakiegoś powodu jesteśmy całkowicie niezauważalni. To my dostarczamy wszystkie towary, co było dokładnie widoczne w czasie pandemii, gdy nie było jeszcze wiadomo, jak śmiertelna jest to choroba, na ile jest niebezpieczna. Wszystkie zalecenia były kierowane do wszystkich ludzi. Nie wychodźcie z domu, pracujcie zdalnie, a my kierowcy wyjeżdżaliśmy w trasę, nas to kompletnie nie dotyczyło. Wyjeżdżaliśmy w trasę, pracowaliśmy, zapotrzebowanie na dostawy było tak naprawdę jeszcze zwielokrotnione. Wyświetlimy Wam zaraz drugie wideo właśnie dotyczące beneficjentów całej akcji związanej z kalendarzem i między innymi tam jest Pan Janusz, który był również podczas pierwszego wideo. Pana Janusza nie ma już z nami, on nie przetrwał choroby, natomiast środki przekazane pozwoliły mu godnie spędzić te ostatnie dni i takie sytuacje też się zdarzają. To nie zawsze są sytuacje z happy endem. Natomiast warto wspierać, warto pomagać, ponieważ ta godna, być może wierzę, że przyszłość, wierzę, że w takich sytuacjach wiele osób z tą chorobą wygra dzięki tym środkom, ale nawet jeśli nie, to super, że mają możliwość na lepszą opiekę i na wykorzystanie wszystkich możliwości, które się pojawiają. Także zapraszamy Was serdecznie na drugie wideo. Od samego początku idea kalendarza jest bardzo prosta. Stworzyć kalendarz jak najniższym kosztem i wykorzystać mój potencjał marketingowy, by zjednoczyć świat transportu i zebrać jak najwięcej środków na leczenie wybranego kierowcy zawodowego. Każda edycja kalendarza miała swoich patronów, którym kierowcy zawodowi i ich problemy są bliskie sercu. To dzięki nim startowaliśmy od solidnego plusa. Nie ma dnia, w którym nie korzystalibyśmy z pracy kierowców zawodowych. Odbierając małą przesyłkę z paczkomatu, kupując banany w sklepie, sprzęt AGD, czy tak naprawdę jakąkolwiek inną rzecz. Nie widzimy pracy i wyrzeczenia kierowców, którzy przywieźli te towary ze świata do pobliskiego magazynu, skąd towar został rozwieziony do okolicznych sklepów. Praca kierowcy zawodowego jest misją. Misją służenia społeczeństwu i gospodarce. To ekscytująca misja, ale pełna wyrzeczeń. Ten świąteczny okres jest szczególny dla nas wszystkich. Państwo zamawiacie prezenty i czekacie na nie, a my stresujemy się, czy dojedziemy na czas i czy uda nam się zjechać na święta do domu nie na ostatnią chwilę. W Europie jest około 4 miliony kierowców zawodowych. Istnieją tysiące fundacji opiekujących się przeróżnymi grupami społecznymi. Niestety nie słyszałam nigdy o żadnej wspierającej kierowców po wypadkach. Dziś mają Państwo możliwość wykonania symbolicznego gestu docenienia oraz wsparcia leczenia Kuby, Renaty i Tomka. Jakub Dziewiecki. Jakub pracował jako kierowca zawodowy przez ponad 20 lat. W 2021 roku niestety doszło do wypadku, podczas którego Jakub spadł z cysterny z wysokości około 3,5 metra na betonową posadzkę. Wskutek tego wypadku doznał złamania 2 kręgów, części żeber i urazu czaszkowo-mózgowego. Dzięki rehabilitacji niedowład kończyn dolnych częściowo ustąpił, ale potrzebna jest dalsza rehabilitacja. Renata Sabal. Historię Renaty możecie pamiętać z poprzedniego roku, ponieważ jest bohaterką kalendarza po raz drugi. Renata w wieku 13 lat w drodze ze szkoły została potrącona przez ciężarówkę. Samochód ciężarowy ciągnął ją za sobą tak długo, że nie udało się uratować jednej z nóg. Mimo tak tragicznego wypadku Renata postanowiła zostać kierowcą zawodowym i jeździć ciężarówkami. Niestety los nie jest dla niej łaskawy, także w życiu dorosłym, ponieważ została poddana podwójnej mastektomii i nie może teraz sama zakładać protezy i wrócić do zawodu kierowcy. Jest ogromna nadzieja, bo Renata została zakwalifikowana do operacji w Niemczech, ale niestety tylko i wyłącznie finanse dzielą ją od powrotu do normalności. Tomek Liana. Tomek to kierowca, który głównie jeździł w transporcie ponadnormatywnym, na tak zwanych gabarytach. Jeździł na trasach Europy i krajach wschodnich, takich jak Rosja, Gruzja i Turcja. W listopadzie 2022 roku uległ wypadkowi, który zmienił jego życie o 180 stopni. Doznał złamania kręgosłupa i uszkodzenia rdzenia, przez co jest sparaliżowany od klatki piersiowej w dół. Tomek cały czas korzysta z prywatnej rehabilitacji, ale niestety ta nie jest tania.
zapraszam wszystkich Państwa do zakupienia naszego kalendarza charytatywnego Super Tracker 2024. Tak Państwo widzicie, wypadki dzieją się nie tylko na drodze, wypadki się mogą zdarzyć także w pracy. To nie jest tak, że praca kierowcy ciężarówki to jest siedzenie za kierownicą 9 godzin dziennie i dojeżdżanie do celu i tyle. To są załadunki, to są rozładunki, to jest tankowanie, to w przypadku takich transportów jak cysternami, silosami, gabaryty, to jest bardzo dużo pracy fizycznej, gdzie w przypadku zdarzają się błędy. Bo w takich akcjach charytatywnych, w zasadzie we wszystkich, które są moim zdaniem, ale nie tylko moim, najważniejsza jest transparentność. Bez niej ciężko z czystym sumieniem i przekonaniem gdzieś przekazywać pieniądze, jeśli nie do końca wierzysz, że one pójdą do źródła. Akcji charytatywnych, zbiórek charytatywnych są setki tysięcy. I dlaczego w ogóle wybrać tą, a nie inne? Iwona, bardzo Cię proszę, powiedz właśnie, jak to wygląda u Was, o całej tej transparentności, bo być może to jest dla Państwa bardzo ważne. Tak, od samego początku, gdy myślałyśmy z Agnieszką, jak to zrobić, żeby to rzeczywiście było widać, gdzie te pieniądze są przelewane, bo jednak jeżeli chodzi o fundację, różnie się to ludziom kojarzy. Mi strasznie zależało na tym, żeby było widać, że te pieniądze, ile tych pieniędzy trafia dla wybranych kierowców, dlatego tak to wygląda, tak to mamy zorganizowane, że nasi sponsorzy przelewają pieniądze bezpośrednio na zbiórki naszych beneficjentów, natomiast jeżeli chodzi o nas, o sprzedaż ze sklepu, to my od tego odciągamy koszty wdruku kalendarza, a całą resztę przelewamy na zbiórki beneficjentów tak samo. Dlatego, drodzy Państwo, jeśli zdecydujecie się dzisiaj również kupić kalendarz, to wiedzcie, że praktycznie cała kwota poza kwotą druku idzie właśnie do tych ludzi, którzy dzisiaj byli tutaj na tych slajdach, o których Iwona powiedziała nieco więcej. Także z czystym sumieniem, szczególnie przed świętami, możecie sprawić im olbrzymią przyjemność, a również mieć super kalendarz. A to jest, już się ten rok 2024 zbliża, więc może to Wam wiele pomóc. Dobrze, zapraszamy Was teraz na trzecie wideo, takie podsumowujące i też mówiące o naszych sponsorach, więc być może jeszcze teraz, przed nawet puszczeniem tego wideo, powiesz nieco więcej. Tak, w każdym roku i udaje się jakoś tak to zrobić, że z roku na rok tych sponsorów mamy więcej. Generalnie cały model polega na tym, że można pozostać patronem kartki z kalendarza. To kosztuje jakąś tam określoną kwotę. Ta kwota zostaje przelana przez markę, przez firmę, przez kupującego bezpośrednio na zbiórkę na naszych beneficjentów. Natomiast kim są sponsorzy? Zobaczą Państwo już za chwileczkę. Zapraszam. Dobrze, zapraszamy na trzeci i ostatni film dzisiejszego wieczoru. Czas na tegoroczną edycję. Poznajcie Państwo marki, które troszczą się o społeczność kierowców zawodowych, aktywnie ją wspierają i objęły patronatem kalendarz charytatywny Super Tracker 2024. Oto oni. Imagination. Artur Mulak. Dzień dobry, mam na imię Artur, jestem fotografem, czyli taką malutką, jednoosobową działalnością gospodarczą. Dlaczego kalendarz? Dlatego, że każda akcja, każda idea, która jest w stanie pomóc komuś i odmienić mu życie, jest moim zdaniem bardzo wartościowa. Shell. Bardzo się cieszymy, że jako Shell możemy wspierać kalendarz charytatywny z Iwoną Blecharczyk. To bardzo ważna inicjatywa, która pomaga nam wspólnie wspierać osoby potrzebujące. GT Trailers. Eurovac. Having a positive social impact in our communities is one of the central pillars of Eurowag's Sustainability Action Plan. This year we allocated 1.5% profit to charitable causes, and supporting truckers and their families is one of our key focus areas. That's why Iwona's charitable calendar campaign is very closely aligned with what we at Eurowag are trying to achieve, getting injured and disabled truckers back on their feet. Urząd Miasta Rzeszowa. GTV Bus. Dzień dobry, nazywam się Marcin Jaworski, jestem prezesem zarządu firmy GTV Bus. Do wzięcia udziału w projekcie kalendarza Iwony Blecharczyk skłoniło nas to, że sami jako firma posiadamy na pokładzie ponad 700 kierowców, którym notabene cyklicznie pomagamy.
z którymi bardzo mocno się integrujemy, ponieważ jako firma jesteśmy jedną wielką rodziną. Wielton, Horpol. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszych czasach społeczna odpowiedzialność biznesu to już podstawa funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Firma Horpol jest świetnym tego przykładem. Chętnie angażujemy się w działania ściśle związane z naszą działalnością w branży transportowej. Od wielu lat wspieramy inicjatywy zarówno lokalne, jak i te o zasięgu ogólnokrajowym. I szczególnie dzisiaj jest mi niezmiernie miło poinformować, że firma Horpol dołączyła do niezwykle ważnej i odpowiedzialnej misji, jaką jest kalendarz charytatywny Iwony Blacharczyk. Piomar. Cześć, nazywam się Damian Żur i jestem współwłaścicielem firmy Piomar. Po raz kolejny wspieramy kalendarz charytatywny Iwony, który ma na celu bezpośrednią pomoc potrzebującym kierowcom. Firma Piomar znana jest z wielu akcji charytatywnych, ale kalendarz organizowany przez Iwonę dla kierowców jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ skierowany jest dla tak potrzebujących w naszej branży. TomTom. We at TomTom support this impactful project already for the 4th year. Your charity calendar, that's focusing on helping professional drivers with health problems, aligns with our commitment to create positive change inside this industry. Super Tracker. W tym roku beneficjentem akcji są zawodowi kierowcy. Kalendarz jest dedykowany do środowiska kierowców. Cieszymy się, że możemy wesprzeć leczenie i rehabilitację kierowców zawodowych Super Trackerów. Jesteśmy dumni z Iwony oraz partnerów tej szczególnej akcji i zachęcamy wszystkich do wspierania oraz zakupu kalendarza. Dziękuję. Mamy nadzieję, że nasza pomoc pomoże im wrócić do sprawności, zrealizować marzenia, te prywatne, a również zawodowe. Bardzo dziękujemy. So we were very happy to support the calendar campaign this year as part of our social impact program. Może to brzmi bardzo banalnie, ale dobrze jest pomagać ludziom. Pomagajmy. Czy pomaganie się opłaca? Zdecydowanie tak. Razem możemy więcej. Dlatego na co dzień nie zastanawiamy się, czy coś jest ważniejsze, czy coś jest mniej ważne. Po prostu jako organizacja pomagamy. It's not just charity, it's shared purpose and loyalty in action. Supporting initiatives like yours is crucial for us. We are here to assist professional trackers in need, empowering a community that's about more than just business. It's about lending and helping hand. A w międzyczasie już też poprosimy na scenę Artura Mulaka. Artur tam na samym końcu się ukrył. Jeśli chodzi o Artura, fotograf, podróżnik, od samego początku wspierający akcję, człowiek dusza. Dobry wieczór Państwu. Ojej. Jestem fotografem i fotografuję ludzi, wszystko co wokół ludzi i idea kalendarza, idea współpracy z Iwoną przypadła mi bardzo mocno do mojego świata wartości i dlatego działamy i myślę, że jeszcze działać będziemy. Aż nie wiem, gdzie zaczynać. Myśmy z Arturem już po prostu tyle tych kilometrów zjeździli razem, że tutaj w tle cały czas będziemy odtwarzać backstage. A wiesz co, Tomek, właśnie mi uzmysłowiłeś, że ja Artura poznałam na naszej pierwszej sesji w Rzeszowie. Dokładnie tak. Ty patrz. Znowu Rzeszów. Znowu Rzeszów, tak. Tak. Rzeczywiście tam się poznaliśmy przy okazji jakiejś sesji zdjęciowej na okładkę magazynu Motor. I jakoś tak to było, no generalnie, że później zrobiliśmy jeszcze jedne zdjęcia i jakoś nam to się fajnie robiło. Przy projekcie Barbie, jak miałaś lalkę swoją? No tak. Rzeczywiście. Generalnie to jest tak, jak Państwu powiedzieliśmy w filmie, cała idea kalendarza polegała na tym, żeby to zrobić tanio, żeby po prostu nie wydać żadnych dodatkowych pieniędzy, żeby nie wydawać pieniędzy na hotele i tak dalej. Ja sobie pozwolę tak na anegdoty, bo ja tak lubię spontanicznie, także cała idea w tym, że tanio i Artur, tak? Że tanio to do Artura zadzwonić. No nie, moi drodzy, to jest świetny fachowiec, świetny fotograf. I właśnie tym bardziej ty zrealizowałeś pewnie marzenie albo coś takiego, o czym myśli wiele osób, które są w podróży internetowej z Iwoną, czyli obserwują jej drogę, a ty byłeś tam, więc powiedz, jak z twojej perspektywy to wyglądało.
No, to jest szerokie pytanie. Co jest najważniejsze? Ja pierwsze powiem w ogóle, że jeżeli chodzi o Tanię, to ty masz swój czas na swoje gardło. Ja też miałam na początku, miałam powiedzieć kilka słów. Artur nigdy w życiu nie wziął żadnej złotówki, że za żadne zdjęcie. Absolutnie nie chodziło o to, że jedzie Artur, bo jest tanio, ale chodziło o to, że wziąć człowieka do ciężarówki, w której się żyje, w której się mieszka, ja jako kobieta. Są dwa łóżka w ciężarówce. Ja chciałam tylko powiedzieć, że są 2 łóżka w ciężarówce na dole i na górze. Ja spałam na górze, Artur spał na dole, ale to wciąż po prostu musiał być... Ja bym żadnego innego, gdybym ja Artura nie zdała, nikogo w życiu bym nie wzięła na fotografa ze sobą, żeby zrobić kalendarz, więc tylko i wyłącznie dzięki Arturowi ten kalendarz istnieje. Poza tym wsiąść do samochodu dla mnie nie jest rzeczą prostą, bo do ciężarówki uczył mnie Aleks, jak się wsiada, natomiast ja bardzo z niewieloma osobami czuję się bezpiecznie siedząc jako pasażer. Ja lubię jeździć sam, ufam mojemu synowi. No i chyba tyle. No i Iwonie. Natomiast wiecie Państwo, jest coś takiego, że jak jedzie się autem i ma się pupę na wysokości 50 cm nad ziemią, mniej więcej tak jak teraz, tylko że trochę się nogi ma wyżej, to wszystkie te barierki, które są wzdłuż drogi, które mają nas chronić przed potencjalnym wypadnięciem z trasy, wydają się spełniać swoją rolę. Natomiast jak byliśmy na Chorwacji i siedzi się, no ja siedziałem wyżej niż mierzę, więc to jest jakieś około 2 metrów ma się siedzenie, to wszystkie te barierki są tak nisko, że one są jakby trochę żartem z bezpieczeństwa. A jeszcze jak się jedzie pustą ciężarówką po drodze, która chwilę po naszym wjechaniu drogę została zamknięta i wieje taki wiatr, że ciężarówka chodzi jak żaglowiec źle ustawiony do wiatru, to naprawdę można się przestraszyć. Artur, powiedz prawdę, myśmy mieli szansę zawrócić z tej drogi, jak ona już była zamknięta. Nie mieliśmy. Zawrócić? No wystarczyło wziąć, zawrócić, umieć ciężarówką wycofywać i mogliśmy zrezygnować. Mogliśmy, ale mieliśmy cel, więc to jest najważniejsze. Szczególnie z tą gimnastyką, fajnym wprowadzeniem do zaproszenia naszego kolejnego gościa tutaj. Czyli zapraszamy Adriana. Adrian Tracker-Packer, kierowca zawodowy, influencer, kulturysta, propagator zdrowego trybu życia wśród kierowców, właściciel firmy transportowej, szczęśliwy ojciec 3 córeczki i dobry mąż, tak mam napisane. Wielkie brawa. Witam serdecznie. Ja na początku chciałem podziękować Iwonie i Agnieszce za zaproszenie, że mogę być tutaj przy takiej właśnie akcji. Naprawdę wielkie dzięki. Jeszcze wczoraj o godzinie 18 rozmawialiśmy. Pytała się, ile mam kilometrów. Byłem w trasie. Mówię, 900 mam do przejechania. Zdążysz? Dam radę. No i jestem. Może troszeczkę zmęczony, bo jednak te godziny jazdy były dość długie, ale uwierzcie, że dzięki Wam, że tu jesteście i dzięki tej całej akcji nabieram mega energii i czuję się, jakby po prostu spał z 24 godziny. Bardzo dziękuję, Adrian, że Ci się udało. O, jest teraz ten słynny upadek, o którym Artur mówił. On jest śmieszny, nie? Ale przeżyłam. Za trzecim razem wygląda to lepiej. Myślę, że teraz rozumiem, dlaczego cały czas się uśmiechasz. To była róża. Właśnie, to był krzak dzikiej róży, więc ona tam leżała i nie wiedziała, czy... Ale to był jakiś kołek i tak szaki. Tak, ja musiałam takim kołkiem odginać to, bo to nie było do wzięcia do ręki. Więc pierwsze pojechaliśmy do miejsca, w którym wyrabiane są owcze sery, nie owcze, kozie sery i stamtąd trafiliśmy, zobaczyliśmy barany. Ja mówię do Artura, patrz, ale z baranami to by było fajne zdjęcie. I pasterze szli. O, i z pasterzami to był tak gruby temat, że... I Wada mówi, chodź zagadamy. Ja mówię, no dobra, idziemy. No, najpierw byli bardzo nieufni. Później powiedzieliśmy, o co chodzi, no to powiedzieli nam, że no generalnie to oni nic nie mogą z pasterzami, ale Baca to jest tam kawałek dalej, przy drodze głównej tam ma taki sklepik i też pogadać z Bacą. Odchodząc zapytali, czy byśmy nie podrzucili im kilku piw, bo tu jest niedaleko stacja paliw. I ona mówi, dobra, kupiliśmy to piwo, wracamy na miejsce, okazuje się, że jest koło nich Baca. Więc minęliśmy tak taktycznie grupę, żeby nie było przypału, że przy Bacy dajemy jego pracownikom piwo. Po czym zawróciliśmy, idzie ten nasz pasterz, zatrzymuje i mówi, chodźcie pogadacie z Bacą. No Baca się na wszystko zgodził, mówi, że tam jeszcze możecie dalej wjechać na górę, bo tam wjeżdżają granicznicy, to i wy wiedziecie.
graliście z jakimiś pewnie Land Roverami, bo na Volvo, no ale wjechałaś, no. Ale to było z rozpędu na dwójce. No i dwa razy się składałaś na tym mostku, no ale... Dajmy sobie już na chwilę szansę przejść do Adriana, który siedział obok, ale powiedz, od kiedy i w jaki sposób zaczęło się u Ciebie w trasie akurat myślenie o zdrowym żywieniu, zdrowym funkcjonowaniu, bo jednak część osób, które są kierowcami, uważają, że to jest nie do pogodzenia. Ja zawsze tak, jako dzieciak zawsze trenowałem, a to w piłkę grałem, a to jakiś boks uprawiałem, a to też trenowałem, może wtedy nie na siłowni, tak, bo teraz jak widzicie mamy przepiękne siłownie, a kiedyś to ja miałem tak, piwnica, gdzie był węgiel, ona ścieżka się zalewała, skrzynki ułożone, deska ułożona, kocyk i to była moja ławka, a ciężary to miałem z betonu robione, rura i beton, to miałem ile, 13 lat i ja zacząłem ćwiczyć, już jako 12-latek, 13-latek robiłem swoją siłownię z betonu, z butelek, napełniane wodą, piaskiem, żeby jak najciężej było. No i tak wiesz, pomalutku zacząłem do przodu sobie działać. Wtedy miałem 16-17 lat, kupiłem swoją pierwszą siłownię. Już miałem te ciężary, miałem tą ławeczkę i tak dalej. No ale zawsze marzyłem, żeby być kierowcą ciężarówki. Jak zacząłem jeździć w wieku 19 lat i 7 miesięcy. A teraz masz ile? 35. No to trochę już jeździsz. Już troszeczkę jeżdżę, dokładnie. Teraz miesięcy nie liczysz. No. Pojechałem w trasę swoją pierwszą, mówię, no dobra, nauczę się jeździć, dobrego doświadczenia. No i tak minęło chyba 2 tygodnie, ale mówię, no brakuje mi tych treningów. Od małego cały czas ćwiczyłem, więc zabieram siłownię swoją w trasę. Natomiast z jakim hejtem albo z jakimi komentarzami zderzałeś się na samym początku? No przede wszystkim był tak, że jestem pajacem, no nie? Co ty robisz przy tej ciężarówce, ty debilu, ty pajacu, lecz się, lepiej piwa się napij, na łóżku poleż, a jakieś wygibasy na parkingu robisz. I tak stopniowo przez, można powiedzieć, pierwszy rok, 1,5 roku byłem hejtowany, ale to przez grupę kierowców. Ale znowu mega mnie wspierała grupa sportowa. Na przykład jakieś tam grupy sportowe Świry. To miałem pełno komentarzy, Adrian, robisz mega robotę, my Cię trzymamy, Cię wspieramy. I później była taka rywalizacja. Grupa kierowców, gdzie ja jestem kierowcą ciężarówki, rozumiesz? Walczyła w komentarzach z grupą sportowców, którzy mówili, że dzięki mnie, jak widzą takiego, za przeproszeniem, wariata, który trenuje przy minus 20 stopni, śnieg pada, ty wiesz, robi trening przy ciężarówce, to oni nabieram dzięki temu motywację, bo jeden chłopak mówi tak, ja mam siłownię 100 metrów, ciepłą, klimatyzowaną, mi się nie chce iść. A ty w ciężarówce wyciągasz sprzęt, minus 20, minus 15 i ćwiczysz i oni dzięki mnie jeszcze mieli lepszą motywację, ale kierowcy tego nie mogli zrozumieć, ale musiało minąć taki punkt zaczepny, że Robert Burnejka, taki dość słynny kulturysta, przyjechał do mnie na wspólny trening. I ta mega mnie wspierał w tym, co robię i od tego się odbiło. Jeśli Robert do mnie przyjechał na wspólny trening, to znaczy, że chyba ten tracker nie taki pajac, no nie? I zaczęła się piłeczka pomału odbijać i większość kierowców zaczęło też trenować. Zresztą Iwona chyba też trenuje, z tego co widziałem. No, to ja muszę przyznać, ja Adriana zawsze ogromnie podziwiam za to, że on się nigdy nie poddał. Ja dokładnie pamiętam, jak Adrian lata temu zaczynał swoją stronę, Adrian Tracker Packer. Wtedy kierowcy jeszcze w ogóle nie ćwiczyli, nie było tego widać przynajmniej w internecie. Pewnie jakieś jednostki oczywiście ćwiczyły, ale tego nie było widać. Adrian był takim pierwszym kierowcą zawodowym, bardzo aktywnym zawodowo, bo u Adriana tacho zawsze zamknięte z jednej strony, z drugiej strony plandeka, czyli bardzo fizyczna praca, z trzeciej strony nocki, a on jeszcze wciąż ćwiczył. Ale ja też bardzo staram się zwracać uwagę na kwestie zdrowia psychicznego. I teraz zapraszamy na scenę panią Judytę Fleischar. Zapraszamy serdecznie, proszę usiąść tutaj. Pani Judyta jest psychologiem transportu i z panią Judytą poruszymy trochę ten temat właśnie zdrowia psychicznego. Może tak w ogóle na sam początek, bo ta praca kierowcy zawodowego jest specyficzna. Tygodnie, miesiące w perspektywie życia, tak naprawdę życie spędzone w trasie, w samotności. Jakie trzeba mieć cechy charakteru, żeby się w tej pracy sprawdzić? Tutaj pan Adrian pokazał właśnie, że ćwiczy, że coś robi w kierunku swojego zdrowia, ale to trzeba przyznać, że to nie jest dlatego wyjątkowe, dlatego jest tutaj gościem głównym, ponieważ jest to coś wyjątkowego dla tego zawodu, to nie jest typowe. W tym zawodzie oprócz tych sfer psychicznych, psychologicznych są też sfery fizjologii, czyli na przykład częste problemy z kręgosłupem, problemy z krążeniem na przykład w nogach, można powiedzieć. Dlatego jest też wzorem dla kierowców, bo te wszystkie dolegliwości swoją pracą, swoimi ćwiczeniami neutralizuje, można powiedzieć.
Oprócz tego jest stres związany z tym, co się w domu dzieje na przykład, czy wszystko w porządku, czy na przykład żona, czy tam mąż czegoś nie ukrywa przede mną, albo na przykład stres związany z tym, że są jakieś na przykład problemy wychowawcze z dzieckiem, a rodzic nie ma wpływu za bardzo, nie może jakoś tego, szczególnie mężczyzna chciałby jakoś mieć, można powiedzieć, władzę, czy jakąś kontrolę nad tym, co się w domu dzieje, jakoś pomóc, jakoś doradzić, a często trzeba sobie odpuścić czasami i skoncentrować się na pracy. To ja chciałbym, żebyście teraz, drodzy Państwo, zastanowili się nad pytaniami, które chcecie zadać do naszych gości, bo teraz będzie na to fantastyczna okazja. Ja chciałbym zapytać, jak sobie radzi rodzic, w sensie w trasie, jak się coś w domu dzieje? W sensie, nie wiem, z dziećmi, z córką, w krytycznej sytuacji, szpitala. Co wtedy się robi? Jak się działa? Co się działa? No ja Ci powiem tak, z mojej perspektywy. Była taka sytuacja, że żona do mnie mówi, że z Mają coś tam się dzieje, nie? Brzuch ją bardzo boli i tak dalej, nie wie co robić. A moja żona nie ma prawa jazdy, więc nie może z nią pojechać do szpitala. A ja akurat byłem tam, nie wiem, 200 km od domu, dzwonię do szefowej, jest nagła sytuacja, muszę jechać do domu. I z tym ładunkiem, co mam, albo na pusto, jadę do domu, robię to, co mam zrobić na drugi dzień, po prostu wtedy awizacje są przełożone. Raz miałem taką sytuację i normalnie zjechałem, nie było problemu. Gorzej, jak jesteśmy gdzieś daleko, tak? Ja akurat jeżdżę po Polsce, od poniedziałku do piątku jestem w trasie, weekendy w domu, więc u mnie naprawdę idzie to wszystko fajnie pogodzić. Dlatego mając dzieci, no też nie chciałem jeździć za granicę, bo mówię, będę częściej w domu, przez dom sobie przyjadę i w razie potrzeby też mogę szybko zjechać. Tak, to ja mam dwa pytania, bo jednak chciałabym zapytać, co Pan najbardziej lubi w swojej pracy, takiej, no nie wiem, może top 3. A druga rzecz jest taka, czy na przykład pisze do Pana wielu kierowców ze swoimi problemami, bo na przykład mam takie wrażenie, że te problemy, które mamy w pracy, to jednak nasi współpracownicy zrozumią lepiej niż nasi partnerzy w domu. Więc czy są rzeczywiście takie wyznania na Instagramie czy na jakiejś platformie, piszą do Pana kierowcy, żeby się po prostu wżalić? Nie tylko kierowca, nawet żony kierowców, tak to powiem. Adrian, mam do Ciebie prośbę. Mój mąż, on cały czas je. Chcę, żebym schudł z 20 kg albo 30, bo już taki brzuch, że naprawdę jest mu ciężko, ja po nim to widzę. Co on ma zrobić? To tak, ja też mam pytania. No, a tak odpowiem na te pierwsze pytanie. Co najbardziej lubię? Swobodę. Nikt mi na ręce nie patrzy, mam na przykład z punktu A do punktu B dojechać sobie jadę. Załóżmy pracować na magazynie, na produkcji, no wiadomo, jestem kontrolowany, tak, co chwilę. A to jedynie tylko podczas jazdy, na dziwnie się ktoś może mnie popatrzeć na mnie, jak sobie jadę i tylko tyle, ale na ręce nikt mi nie patrzy, dlatego tu czuję się troszeczkę lepiej psychicznie, jeśli chodzi o tą pracę, tak bardziej swobodnie się czuję. A tak, dużo kierowców też do mnie ogólnie pisze i teraz wcześniej bardzo dużo osób napisało, jak mają schudnąć. Adrian, bo ważę tyle, trochę się zaniedbałem i tak dalej, boli mnie to, boli mnie tamto. A teraz mam takie wiadomości. Adrian, dzięki Tobie schudłem 40 kg, dzięki Tobie schudłem 30 kg, pokazać się w trasie, lepiej się czuję, wysłałem swoje zdjęcia, czyli ta piłeczka się fajnie odbiła, że teraz mam więcej tego, jaką już zmianę przeszli, niż jak mają to zrobić. Bo już tyle czasu działam w internecie, że to będzie chyba 6. rok, że jednak tej wiedzy trochę przekazałem. Ja mam takie pytanie do Pana Adriana, bo była mowa o aktywności fizycznej, o zdrowiu psychicznym, a zastanawiam się, jak wygląda żywienie u kierowców zawodowych. Kiedyś przy okazji wywiadu rozmawiałyśmy z Iwoną o tym, to też jest problem. Jak zamienić batoniki wysokokaloryczne na słoik kiszonek, które okażą się być może w tym wypadku zdrowsze, Panie Adrianie? Jak trzymałem dietę kulturystyczną, to musiałem w 100% się tego trzymać. Ja pamiętam, że nawet na Instagramie nagrałem sobie relację. Też wagę, miałem wszystko sobie ważyłem, tylko że chciałem powiedzieć, dodałem trochę mleka sobie do kawy, to miałem zjebkę od trenera. Co ty robisz? Człowieku, ty się na zawody szykujesz. Do kawy to odrobinkę dolałem sobie trenerze. Gdzie? Czarna, tylko czarna, bez mleka i tak dalej, bo chodzi o te makroskładniki. No i tak, ja na przykład w ciężarówce w weekend zawsze kupowałem sobie to, co potrzebuję, na przykład steki, do tego jeszcze tam pierś z kurczaka, pierś tylko sobie krojemy, peklowałem sobie tylko słoiki. Jesteśmy w weekend w domu, peklujmy sobie, róbmy sobie jedzenie, tak? Nie jeździmy po barach, po McDonaldach, gdzie fajnie, wiadomo, wiedziemy sobie fajnie, tak, od czasu do czasu wiadomo, wszystko dla ludzi, można. Ale nie, żeby to było systematycznie, bo później wiadomo, co się dzieje. No ale dobra, jak do sklepów nie chodziłeś, a są stacje benzynowe, gdzie również wszystko, to co tam było? Ale to powiem Ci tak, ja tylko tankowałem się raz w tygodniu. Jak się tankowałem raz w tygodniu, no jak był obiad darmowy, wiesz, tam powyżej 300 litrów, no to jak to nie skorzystać, ale przed zawodami, tak, to wiesz, skorzystałem, ale jak przed zawodami tak by trener zobaczył, to by taką za kawę już mnie, można powiedzieć, zbiczował, co to by było za obiad na stacji darmowej.
Znaczy, ja generalnie chciałem zapytać, jak Państwo sobie radzą z tym, znaczy, jak ja wsiadam do samochodu, jeszcze wjeżdżam na autostradę i na przykład, nie daj Bóg, świeci słońce, to natychmiast chce mi się spać. Więc chciałem zapytać, jak Państwo sobie radzą z tym uczuciem senności, które zapewne występuje? A drugie pytanie, no, czy Państwo mają jakiś sposób na radzenie sobie z potrzebami fizjologicznymi bez zatrzymywania się? Mówiłem, że pytajcie o wszystko, śmiało. To jest zawsze ciekawe, jak to zawsze interesuje wszystkich, jak. No ale generalnie jeżeli chodzi o tym, jak sobie radzić z sennością, to jest jeden sposób. Ja przez 6-7 lat jeździłam na nockach i generalnie były takie noce, że nic nie pomagało, absolutnie nic nie pomagało. Nic tak nie działa, jak cię ktoś porządnie wkurzy. Wkurzy. Nie wiem jak ty, Adrian. Też miałem takie sytuacje, bo już przez 11 lat dzisiaj samymi nocami. No to była taka sytuacja, że gościu przede mną jedzie i po prostu na radyjku coś tam go tam niechcący, żeby się pobudzić, spunktowałem. I oczywiście on mi odpowiedział i wyszła z tego awantura, tak? Dobra, zatrzymaj się na parkingu, to cię wyjaśnię, gówniarzu i tak dalej, no nie? Ja, sorry kolego, sen mnie po prostu łamał, z góry cię przepraszam, po prostu musiałem się pobudzić. Dobra. To ja na radyjku potrafiłem zaczepiać. I to są porady profesjonalnych kierowców. Robimy awanturę na Syrii. No to nie unikniemy też drugiej części tego pytania, także śmiało. O zatrzymywanie się i potrzeby fizjologiczne, oczywiście. Znaczy jestem, tak, nie mam problemu, tak? Mi chodzi bardziej o kobiety, jak sobie radzą. To tak samo jak i mężczyźni, nie? Nie powiemy wam. Jest jak jest. Adrian, ty dzisiaj powiedziałeś też dużo. W sumie tych pytań do ciebie było co niemiara. Ale co takiego jeszcze nie powiedziałeś, a chciałbyś dodać? Nie, ile tu mamy kierowców? Może ktoś jeszcze jest kierowcą ciężarówki, podniesie rękę do góry. Co mogę powiedzieć, moi drodzy? Pamiętajcie, że siedzący tryb życia nas rozwala od środka. Musimy w szczególności zadbać o aktywność fizyczną. Nie chodzi mi tak jak ja, bo to co ja robiłem w trasie, no to jest niezdrowe, nie oszukujmy się, tak? Bo zawody, przygotowania takie co ja robiłem, mało regeneracji, no to po prostu hardcore. Ale jeśli chodzi o was, no to takie zwykłe ćwiczenia, rozciągania, pompki z własną masą ciała, jakieś ketla wziąć, musicie o to w szczególności zadbać, bo pamiętajcie jeszcze raz, że siedzący tryb życia nas rozwala od środka i też się tyczy osoby, które siedzą przy biurku, tak? To nie tylko kierowców, ale też dlatego musimy coś z tym robić. Dobrze, bardzo dziękujemy za ten jakże ważny głos i dziękujemy wszystkim naszym gościom. Z nami był Artur Mulak, Adrian Tracker-Packer i Judyta Flejszat. Wielkie brawa, podziękujcie jej brawami. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy Was, żeby usiąść. Jeszcze pewnie wrócimy do zdjęcia. Dziękuję. Jeszcze nie kończymy Dziękuję dzisiejszego wydarzenia, tylko dziękujemy naszym fantastycznym gościom. Drodzy Państwo, już za chwileczkę ruszymy ze sprzedażą naszego kalendarza charytatywnego. Cena wynosi 50 zł. Oczywiście można kupić nie jeden, ale preferencyjnie 10. Są w 2 językach, ale zanim jeszcze to nastąpi, ja bardzo bym chciała zaprosić zespół Imagination tutaj na scenę. Zapraszamy wszystkich członków zespołu Imagination. Pewnie Patryk, ciebie ty trzymasz kamerę, ale to pewnie jak wejdziesz, to będzie dobre zbliżenie, co? Tak, wspólnie pracowaliśmy nad kalendarzem, a cała promocja rusza dopiero teraz. Tyle. Także symboliczne, zróbmy sobie odliczanie. Dziękujemy całemu zespołowi Imagination. Dzięki, że jesteście, bo dzięki wam ten event doszedł do skutku. To odliczamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i zaczynamy oficjalną sprzedaż. To nie jest Sylwester, to nie jest rok 2024, to jest cały czas 2023. Jesteśmy jest w ogóle 1 grudnia, więc idealny dzień, żeby zacząć. To jest ostatni miesiąc tego roku i zapraszamy po kalendarze. I serdecznie dziękujemy za Państwa czas, za Państwa obecność,
Ogromnie to doceniamy, że znaleźli Państwo ten czas, by tutaj przybyć, żeby posłuchać trochę o tym, jak wygląda praca kierowców zawodowych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jak Adrian poszło? Bo powiem Ci, że ogólnie pierwszy raz wystąpiłem przed publicznością. Ja pierwszy raz. Bo to jedynie co na Mastertracku, to na parkingu, wiesz, jak macie na Mastertracku na scenie Mercedesa, to jedynie tam z publicznością, tak? Ale że w takim klimacie pierwszy raz i wydaje mi się, że chyba dobrze poszło, co? Chyba dobrze. Tak mi się wydaje, że chyba dobrze poszło. Jakoś tam stresa nie czułem, a wiesz dlaczego? Bo ja mega energię czułem od ludzi. Nie wiem, czy też tak miałaś, czy nie. Jak wszedłem na scenę, patrzyłem, ja siedząc na krzesełku, miałem stresa, mówię, kurde, zaraz się moja kolej, muszę wyjść, no nie? Jak wysiadłem, odwróciłem się, podziękowałem, tu spojrzałem i mówię, to jest chyba to, co lubię robić, tak? I jakoś to poszło. Super, cieszę się, że byłeś. Dziękuję Ci też za zaproszenie, naprawdę. Super klimacik, fajnie, że mogłem też tego doświadczyć przede wszystkim będąc tutaj. A druga rzecz, że no mega akcja, no moi drodzy, nie oszukujmy się, to jest naprawdę mega akcja i szacuneczek mega dla Ciebie za to, że to osiągnęłaś, bo to jest naprawdę coś pięknego. Powiedzmy teraz widzom, nie wiem, czy to już mówiłaś, czy nie, ile tam tych roków wpłaciłaś? Bo z tego co filmu widziałem, około 200 000 złotych, tak? Tak. Łącznie przez 2 lata poszło jakieś 200 000 złotych. 200 000 złotych, moi drodzy, ale 200 000. Ale w tym roku chcemy więcej. W tym roku w ogóle zmieniliśmy strategię, wiesz? Bo w tym roku chcemy wysyłać. Stwierdziliśmy, że czasy są jakie są i na ten kalendarz powinno być stać każdego. I kalendarz w tym roku kosztuje 50 zł i będziemy się starać po prostu tak bardzo mocno promować, żeby rzeczywiście każdy kupował ten kalendarz. No i wyciągnąć jak najwięcej się da. Też w tym roku mamy 3 kierowców. Renata z tamtego roku, to tam już jest sama końcówka, to aż po prostu szkoda, że tam brakuje chyba z 20 000 tylko i się kobieta męczy jeszcze cały czas, a może mieć tą taką bardzo mocno, jakby to powiedzieć, nowoczesną protezę, nie wymagającą większej usługi. No i 2 chłopaków też po rehabilitacji, ale popatrzcie właśnie jak to jest. Zawsze się wypadki kojarzy, że coś na drodze za kierownicą. To można w czasie załadunku czy rozładunku. Dokładnie. Jak ten kierowca z Susterki, nie? Spadł. I zobacz, ile zdrowia zmarnował w ogóle, nie? Tak, dlatego warto to wspierać. No, tam rehabilitacja bardzo fajnie idzie. No ale to wszystko jest kasą. To wszystko cały czas kasą. Więc na dole jest kalendarz, zamawiajcie, wysyłamy cały świat. A ciekawostka, był dzisiaj człowiek z Australii na premierze. Wiesz? Tak? No, z Australii. Czekaj, jak wyglądał? Taki chyba siwy, wiesz? Podszedł do mnie, piąteczkę przebił i do mnie mówił, rób tak dalej i poszedł. Ale chyba wiem, taki jakby w skórze, taki delikatny, to chyba on ma taki styl, taki widzę, taki jakby troszeczkę nie polski można powiedzieć. Aha, no to już wiem. Ja właśnie na Podkarpacie. O proszę. Na Australii też kalendarzy dosyć dużo idzie. Też idzie, no super. No i zobaczcie, 200 000. To jest coś pięknego. Dużo też, znaczy dużo, 50-60 tysięcy średnio idzie od sponsorów, nie? No kurczę, ale dzięki tobie idzie od sponsoru, no nie oszukujmy, tak? Gdyby nie, to by nie szło tyle. I też dziękujemy oczywiście sponsorom, tak? Tak, sponsorom bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, bo... Ale to jest twoje zaangażowanie. Tak, wiesz, nawet ty musisz pojechać, porozmawiać ze sponsorami, tak? Żeby dali tyle. To jest Agnieszki praca. To jest Agnieszka, czyli to jest wasza praca. Tak, to jest Agnieszki praca, ogarnianie sponsorów, bo... No i super. Sam wiesz, jak to jest teraz, jak się ma firmę, nie? Tak, jest na głowie, dużo. Strasznie dużo, nie ogarniasz tak wszystkiego. Już w ogóle widzisz te zdjęcia z pierwszej edycji kalendarza i widać, że tam jest zupełnie inaczej niż ja teraz. Po prostu generalnie non-stop telefony. Jest ciężko w ogóle jakiekolwiek zdjęcie zrobić, jak się prowadzi firmę. Ta pierwsza edycja, jak był Volvic, było wszystko fajnie, zasięgu nie było, zdjęcia szły. A te kolejne edycje, powiem Ci, że to jest naprawdę walka. Coraz ciężej. Coraz ciężej. Kiedy kolejna ciężarówka? Kolejny gabaryt? Nie wiem. Na razie, nie, wiesz co? Nie zdradzi. No, generalnie ja nigdy nie zdradzam, rzeczywiście. Na razie się muszę z tym wszystkim pogodzić, bo tutaj jest strasznie dużo. To w ogóle to jest niebo a ziemia, wiesz? Ja wiem, dlatego mega szacun za to w ogóle, że ty podjęłaś tych gabarytów, bo Pamiętam, że Ci powiedziałam, że taki zajebisty zestaw, nie? No, ja pamiętam. Tajemnicy, nie? A to nagle bał, co my mamy, tak? Ale mega, naprawdę. I nawet dzisiaj rozmawiałem z moim kierowcą, który Cię tu serdecznie pozdrawia, Kamil. Widziałeś, byku, powiedziałem. Kalendarz dla niego muszę kupić. I tak, i on właśnie mówi mi, kurde, ja to wodę podziwiam. Ja rozumiem, no jakby kupiła drugą normalną ciężarówkę, ale gabaryty? Ja nawet o takim przecież bym nie marzył. Znaczy nawet do tego się nie wziął, bo to właśnie o ile pracy w tym jest, tak?
dopiero przyszło, to dopiero pierwsza jazda była, Patryk był ze mną w pierwszej trasie. Znaczy w pierwszej trasie w ogóle po naczepę to wie, ile to później człowiek taki jest, wiesz. Ale ile załatwiania tego wszystkiego, co? Żeby nawet ruszyć Dużo niespodzianek, tak, bardzo dużo niespodzianek. Bardzo dużo niespodzianek w ogóle na start. No ale to jest... Ale musisz kiedyś to opowiedzieć na vlogu, fajnie to rozwinąć. Albo poprowadzić od A do Z, jak się działa, żeby pójść na takie gabaryty, to był ciekawy temat. Nie wiem, czy ja sama potrafiła powiedzieć teraz. No tyle tego jest, no. Dużo się dzieje. No. To co, kończymy imprezę? Dokładnie. Dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz na dół prosimy zejść i zamówić swój kalendarz, zamówić dla siebie, dla rodziny, do firmy, na prezent. Bo warto pomagać. Warto pomagać. Pomagajcie. Trzymajcie się, hej. Cześć.